Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy Państwu przedstawić efekt dwuletniej pracy konstruktorów marki Audio Vector, czyli model QR7, który miał swoją premierę w Monachium w tym roku na targach High-End Show. Jest to model, który uzupełni linię QR, będzie powyżej modelu już znanego i w zasadzie uznawanego QR5. Postaramy się dzisiaj przedstawić zarówno różnice w budowie, jak i też w brzmieniu, tak więc zapraszamy. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, model ten uzupełnia linię QR. Tak więc może przyjrzyjmy się na początku temu, co w zasadzie łączy tą konstrukcję już z dobrze znanym QR5. I na pewno tutaj należy wymienić to, że jest to konstrukcja w obudowie otwartej z bazorefleksem skierowanym do tyłu, który znajduje się pomiędzy taką platformą właściwą, na której posadowiona jest kolumna, a obudową, która została jakby oddzielona od tej platformy 4 nóżkami. Druga cecha wspólna to to, że obie konstrukcje są trójdrożne. Tak więc mamy osobno filtrowane niskie, średnie, jak i wysokie tony. Podobnie jest z przetwornikiem wysokotonowym, który przyjął formę już znanego rozwiązania, które przypomina do złudzenia wstęgę. Ostatnim tak naprawdę elementem, który będzie wspólny, to jest skuteczność, która tutaj niewiele się w zasadzie zmieniła. Jest to różnica zaledwie pół decybela, więc powiedzmy, że w kontekście wyboru jakiegoś wzmacniacza do nich również nie będzie to zbyt dużą dysproporcją. Tak więc podciągniemy je tutaj pod cechę wspólną. W szerszym kontekście, jeżeli chodzi o wybór odpowiednich wzmacniaczy do tej konstrukcji, czy też budowę konkretnych elementów, postaramy się Wam przybliżyć w dalszej części filmu. Natomiast do różnic na pewno należy zaliczyć obudowę, która bardzo mocno się rozrosła. Jest to znacznie bardziej obszerna kolumna, znacznie większy litraż zyskała. Tak więc tutaj trzeba się liczyć z tym, że oczywiście będzie trzeba przeznaczyć nieco więcej miejsca na jej posadowienie. Jest to wynikiem trochę tego, że przetworniki również mamy większej średnicy. Jeżeli chodzi o sekcję niskotonową, to tutaj pracują dwa przetworniki 8-calowe, w średniotonowej jeden 6-calowy, no i oczywiście przetwornik wysokotonowy. No tutaj, tak jak wspominaliśmy wcześniej, nic się nie zmieniło. Kolejną różnicą, która na pewno będzie miała wpływ bezpośredni na brzmienie, jest zwrotnica. Jest też trochę inny podział na tej zwrotnicy. Tak więc tutaj pod kątem takim inżynieryjnym rzeczywiście Audio Vector się mocno postarał i dał nam tą szansę, żebyśmy usłyszeli nieco większą różnicę, a nie mieli wrażenia, że przesiadamy się tylko na kolumnę, która będzie nieco głośniejsza i w zasadzie styl grania będzie bardzo podobny. Tutaj one rzeczywiście odbiegają od siebie, jeżeli chodzi o granie, ale no tutaj będziemy to poruszać nieco później. Zaczynając od góry, widzimy tutaj przetwornik wysokotonowy AMT, czyli Air Motion Transformer, którego płyta jakby czołowa jest w formie takiej siateczki, która jest oczywiście dosyć precyzyjnie obrabiana, później piaskowana, szlifowana, a na końcu anodowana do konkretnego koloru. Jest to również rozwiązanie, które jest pokryte złotem i ma działać trochę tak jak pop filtry. Dokładnie nazywa się to filtr S-Stop i ma za zadanie eliminować głoski dźwięczne, czyli na przykład SCT, które powodują najczęściej pojawienie się sybilantów. W przypadku przetworników niskotonowych wykorzystano tutaj dwumagnesowe przetworniki, które mają za zadanie eliminować problemy występujące w konstrukcjach z membranami aluminiowo-diamentowymi.
A dlaczego konkretnie takimi? Dlatego, że zarówno przetworniki średnie, jak i niskotonowe zostały wykonane w formie trzywarstwowego, takiej kanapki trzywarstwowej aluminiowej, przedzielonej miększym materiałem po to, żeby uzyskać zarówno lekkość, jak i sztywność tej membrany. A co za tym idzie, również takie zdolności do dynamiczniejszego grania. W zestawie dostajemy oczywiście kolce, aby móc posadowić kolumny na bardziej stabilnym podłożu. A z tyłu z kolei znajdziemy jedną parę odczepów terminali głośnikowych. Tak więc tutaj wyłącznie konfiguracja, czy też połączenie w zasadzie single wire jest tylko możliwe. Jeżeli chodzi o brzmienie oferowane przez QR7, to na pewno tutaj należy wspomnieć o basie, dlatego że będzie on dosyć rozbudowany i jest o bardzo dużej rozpiętości tonalnej, ale też dosyć łagodnych przejściach pomiędzy każdym z podzakresów tego basu. Tak więc tutaj zyskujemy miękkie, dosyć energiczne i takie dynamiczne granie. Więc dla osób, które szukają takiej pełni dźwięku, jak najbardziej będzie to świetny wybór. Co do średnicy, jest ona dosyć plastyczna, kolumny potrafią zbudować trójwymiarową taką przestrzeń, potrafią również w tej holografii oznaczyć nam również głębokość tej sceny, nie tylko budować ją wszerz, ale też w głąb. Tak więc tutaj w wydaniach koncertowych jest to dosyć fajne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o wysokie tony, nie należy się ich bać. Często gdzieś tam rzeczywiście się spotykamy z tym, że boicie się trochę tych rozwiązań takich, które są albo przetwornikami wstęgowymi, albo właśnie tak jak tutaj tym przetwornikiem ATM. Natomiast jest to precyzyjne granie, bez takiej analityki przesadnej. Tak więc jak najbardziej jest to kolumna, którą można określić w kilku słowach jako dosyć energiczną, mocną, z fajnym środkiem i rozdzielczością, ale też nie brakującą tutaj górą. Co do wzmacniaczy, jakie byśmy ewentualnie polecali do współpracy z tymi kolumnami, na pewno Primar i35 będzie fajnym wyborem, dlatego że spowoduje, że zyskamy dosyć neutralne granie z fajną przestrzenią, z dużą rozdzielczością, z trochę szybszym, bardziej takim punktowym basem, więc jeżeli lubimy bardziej bas, który nam wybija jakby ten rytm, to jak najbardziej jest to fajna opcja. Ewentualnie Name XS3 z takich trochę tańszych rozwiązań. Na pewno jest to wzmacniacz, który zaoferuje nam rozdzielczość, przestrzeń, taką trójwymiarowość, ale też taki pójdzie bardziej w te głębsze rejony basu i zaczerpniemy jakby z tych rzeczywiście najniższych rejonów, więc chcąc takiej charakterystyki do muzyki rockowej na przykład, czy też muzyki klubowej, popowej, świetne rozwiązanie. Natomiast jeżeli chodzi o pomieszczenia, w których byśmy widzieli te kolumny, to tutaj na pewno coś, co będzie pomieszczeniem powyżej 25 m2, dlatego że są to kolumny jednak o dosyć słusznej wielkości, o dużych przetwornikach niskotonowych, które w kinie uważam, że spokojnie na początek mogą sobie poradzić nawet bez subwoofera. Natomiast w mniejszych powierzchniach oczywiście nie jest powiedziane, że nie zagrają, natomiast trzeba tutaj brać pod uwagę to, że jednak trzeba byłoby je posłuchać przed zakupem. We wzmacniaczach nie wymieniałem pozostałych jakiejś większej ilości, dlatego że tak czy inaczej oczywiście brzmienie całego systemu powinniśmy konfigurować pod swoje własne preferencje. To były tylko przykłady, które możecie oczywiście rozważyć, jeżeli byście chcieli iść w kierunku tej konkretnej charakterystyki. Natomiast tak czy inaczej odsłuch będzie takim elementem, który spowoduje, że ten wybór urządzenia do tych kolumn będzie znacznie łatwiejszy.
Troubles are churning, trouble with that dress that's as black as my heart on this train. Troubles are churning, trouble with that dress that's as black as my heart on this train.
Dziękujemy za spędzenie z nami tego czasu. Mamy nadzieję, że materiał się Wam oczywiście podobał. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, chyba jest to pierwszy materiał na polskim YouTubie, który traktuje o tych kolumnach, dlatego że dzięki uprzejmości dystrybutora udało się nam je dostać dosyć szybko. Tak więc mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Wam bardziej tą konstrukcję. Jeżeli będziecie mieli ochotę, to oczywiście zapraszamy do nas na odsłuchy. Jeżeli będziecie słuchać również w innych salonach i będziecie mieli już styczność, będziecie mieli okazję posłuchać tej konstrukcji, to jak najbardziej zapraszamy Was do podzielenia się komentarzami w sekcji komentarzy Waszymi opiniami na ich temat. Jeżeli je wybraliście, to dajcie znać, jeżeli nie, to też w którą stronę poszliście. Zachęcamy Was oczywiście do subskrybowania naszego kanału, ewentualnie pozostawienia łapki w górę oraz oczywiście prześledzenia pozostałych materiałów, bo tutaj macie nie tylko stricte sprzętowe materiały, ale również muzykę czy przegląd filmów, tak więc jak najbardziej zapraszamy. A tymczasem dziękujemy, do usłyszenia, cześć!